you're not playing by the rules, then why should I? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Anihilion. Jest to pierwszy filmik na kanale o Benie 10. Liczę, że wam się spodoba. A jeśli wam się spodoba, to możecie zostawić komentarz, łapkę w górę, a może i nawet suba. A więc zaczynajmy. No więc słowem wstępu, o czym jest ten filmik? Jest to akt udowodnienia tego, iż ziomb posiada umiejętność niewidzialności. W tym temacie jest dużo do opowiedzenia. Zapewne nie wszyscy zdają sobie nawet z tego sprawę. Wszystko zaczęło się w odcinku Dług Kevina, gdy to ziomb zaczął gonić porwanego przez Kevina Gruchota. W pewnym momencie pościgu ziomb staje się niewidzialny dla naszych oczu, a Kevin klika przycisk w samochodzie, uwalniając siatkę energetyczną, która zatrzymuje pościg. Obejrzyjmy tę scenę. Nice try, but tonight you're minding your own business. Cóż, po tej scenie nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości co do użycia niematerialności wraz z niewidzialnością przez ziomba. I tak było. Nikomu nie przyszło do głowy, aby negować użycie tej umiejętności, aż do czasu oświadczenia Dwayna McDuffiego. Dwayne McDuffie to jeden z głównych twórców Ben 10. Pracował on głównie przy Obcej Potędze, ale również odcinki do drugiego sezonu Ultimate Alien były pisane pod jego okiem. Dwayne McDuffie, zapytany na jakimś portalu, stwierdził, że stanie się niewidocznym było błędem animacji. No i to zaczyna całą dyskusję. A więc wypiszmy sobie, dlaczego to stwierdzenie jest nieprawidłowe. Po pierwsze, jeśli był to błąd animacji, to jakim cudem został on przegapiony w emisji? Przecież odcinek zawsze ktoś ogląda przed wydaniem go do telewizji, przed emisją. Poza tym nie jest to jakiś błąd typu jakiś detal został źle narysowany, czy też kolory zostały odwrócone, lub też jakaś postać występująca w tle. Po drugie, ta scena wygląda tak samo na Blu-ray. Nie została poprawiona, będąc wydawana na płytach. Dlaczego? Ponieważ nikt nie uważał jej za błąd. Po trzecie, sama treść wpisu Dwayna jest nieodzyskiwalna. Pomimo dużych starań z mojej strony nie znalazłem osoby mającej screeny tej wypowiedzi. Dlatego nie wiemy, czy oprócz "It was an animation error" napisał coś jeszcze. Z tego co wiadomo, został on napisany długo po tym odcinku, a także i po zakończeniu Obcej Potęgi. Wielu fanów zarzuca, że w zasadzie Dwayne ma rację, gdyż faktycznie nieco widać kawałek czarnej sylwetki ziomba przez pewien moment, gdy leci. Jednakowoż zapominają oni, że Phantom w swoim debiucie z Limaxami, również gdy był niewidzialny, miał czarne obramowanie i posturę. Dodatkowo sam Phantom w odcinku Duchowe Wyzwolenie stał się niewidoczny nawet dla odbiorców, czyli nas. Możliwe, że twórcy chcieli zrobić tak, abyśmy go w 100% nie widzieli. Wart powiedzenia jest jeszcze fakt, że Kevin wcisnął przycisk, dzięki któremu Gruchot dopiero wtedy zaczął namierzać ziomba. Gdyby był on tylko niematerialny, to po co to całe niebieskie tło, które go wykrywało? No dobrze, ale gdyby kogoś moje argumenty nie przekonywały, to mamy jeszcze jedną scenę, w której ziomb używa niewidzialności, w tym samym odcinku. Jest to w momencie, gdy Volcanus przymusza Kevina do absorpcji Tidenitu. Pojawia się on zaraz obok Gwen, która używała techniki Draxa. Ciężko uwierzyć, żeby osoby odpowiedzialne za ten odcinek przeoczyły aż dwie sceny. Wytłumaczenie jest takie, że niczego nie przeoczyły i tak miało być. Do what you want to me, but Ben Tennyson gets that hollow viewer. You're in a bad position to make demands. He would be if he were alone, but he's with us. You followed me? That whole get mad and storm off act. Please. Kolejnym dowodem jest statement Matta Wayna.
Był to scenarzysta parunastu odcinków Bena 10. Odpowiadał również za fabułę. Tak zwany story editor. Był najlepszym przyjacielem Dwayna McDuffiego, z którym studiował. Napisał on odcinek debiutu Ziomba. Zapytany, czy Ziomb może zmienić się w niewidzialnego, odpisał "Not entirely". Słowo to znaczy mniej więcej nie całkowicie, nie zupełnie, nie calusieńko. A więc jest on pewnym autorytetem, jeśli chodzi o tą umiejętność. Jednakowoż słowa te nie są dookreślone. Co konkretnie miał na myśli, mówiąc, że Ziomb nie robi się całkowicie niewidzialny? Tego nie wiadomo. Mógł mieć wiele na myśli. Na przykład, po pierwsze, podczas stawania się niematerialnym robi się on przeźroczysty, czyli po prostu zwykły efekt niematerialności, który utrudnia widoczność. Po drugie, niepełna oznacza to, że jest on niewidzialny, ale wykrywalny przez różne systemy bezpieczeństwa, na przykład jak gruchot albo jakaś termowizja. Po trzecie, niewidoczność typu coś, co ja określam efektem gorącego powietrza. To znaczy, jak z bliska spojrzycie na gorące powietrze, to widać takie jakby falowanie, jakby miraż. Na przykład jak gaz się ulatnia. Wpisywałoby się to w definicję niepełnej niewidzialności, gdyż z bardzo bliska widać ten efekt. Kolejne, to że może robić określone części ciała niewidzialne? Niewidzialna ręka albo noga? No przyznajcie, jest to trochę bez sensu. Kolejne, kamuflaż jakiegoś innego typu, na przykład jak przeginka? Królową dowodów jest oryginalne promo. Materiał promujący kosmitę Ziomba przed premierą Alien Force. Obejrzyjcie krótki filmik, w którym lektor jasno mówi o umiejętnościach Ziomba. Meet Big Chill. This insectoid phantom beast can actually pass through matter, turn completely invisible, and drop the deep freeze on anything he chooses. He's one bad chiller. Turn completely invisible. No te słowa mówią jasno, jaki był zamysł, żeby postać miała tą zdolność. I tutaj mógłbym sukcesywnie skończyć ten film, ale nie chcę. Nie chcę, gdyż wciąż mam więcej. Odcinek Zemsta Vilgaxa, część druga. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale i w tym odcinku Ziomb użył niewidzialności. Następuje to zaraz po tym, jak pokonany zostaje Jetray. Gdy Vilgax ma zadać ostatni cios nogą, Ben przemienia się w Ziomba, staje się niewidzialny i niematerialny, zamrażając Vilgaxa. Odmienia się z obu z tych stanów. Rzecz dzieje się bardzo szybko, dlatego mało osób to widzi, ale gdyby nie miał tej zdolności, to od razu byłby widoczny, jak przechodzi przez Vilgaxa. Tak się jednak nie stało. Mapa nieskończoności. Jest to odcinek, gdzie lecimy sobie na planetę Ziomba McDilty. Gdy lądujemy, absolutnie nie widać żadnych nekroziemian. Nawet gdy Gwen wchodzi po schodach. Jednak scenę później pojawiają się oni na ekranie. Wiem, jak to brzmi i może to być nadinterpretacja, ale właściwie jest uzasadnione, że byli niewidzialni przed intruzami. Tak samo w walce nie używali tej umiejętności, aby znać swoje pozycje i przypadkowo w siebie nie wlecieć. Według mnie jak najbardziej mogło tak być. Komiksy. Jasne. Po przeczytaniu tego tytułu domyślam się, o czym pomyślałeś. Ale komiksy są niekanoniczne! I tak, historie w nich zawarte są niekanoniczne. To prawda. Jeśli pojawia się zdolność nigdy nie użyta w serialu, to jest ona niekanoniczna. Na przykład gdyby w jakimś komiksie nagle Najgorszy albo Mucha posiadali manipulację czasem lub rzeczywistością, to owszem, z pewnością jest to niekanoniczne. Tylko że w tej sytuacji jest ciekawiej. Dlaczego uważam, że dwa komiksy potwierdzają niewidzialność? Już tłumaczę. Na screenach widzicie, że jej użył. Dowody z komiksu same w sobie nie są wystarczające, ale przecież wciąż mamy sceny z serii, prawda? Wciąż mamy potwierdzenie Matt Wayne'a, prawda? Mamy jeszcze przecież oficjalny materiał promocyjny. Chodzi o to, że komiksy są w tym przypadku idealnym dowodem posiłkowym. W końcu pojawiła się w nich kanoniczna zdolność niewidzialności. Według mnie to perfekcyjnie odzwierciedla to, że nasz nekroziembianin ma tą wspaniałą zdolność. Magazyny. Nierzadko magazyny czy też pop-upy stanowią bardzo ciekawą dozę informacji o lore Ben 10. Nie inaczej jest w tej kwestii. Mam tutaj parę przykładów magazynów, które potwierdzają zdolność niewidzialności. Analogicznie jak z komiksami, jeśli potwierdzają one zdolność, która wystąpiła w serialu, stanowią one wiarygodne źródło informacji pod tym względem.
karty i gry. Są to dość ciekawe nośniki danych. Podobnie jak magazyny i komiksy, nie muszą być w 100% rzetelnym gwarantem informacji. Jednak są kolejnymi pomocnikami w udowodnieniu niewidzialności. Skoro informacje na nich drukowane pokrywają się z resztą materiału dowodowego. Nie stoją one w sprzeczności z praktycznie niczym. Na kartach i w tych różnych nośnikach gier czy też stron online, bez wątpliwości jak widzicie poniżej, napisane jest jasno: ziom ma niewidzialność. Skoro zatem był nawet taki opis na stronie Cartoon Network, inne argumenty. W tej części już sobie przeanalizujemy luźne rozmyślenia o tym, jak Ben 10 daje nam narrację, porównując ziomba do duchów. W odcinku Ostatni Taniec Gwen powiedziała: mieliśmy problem wcześniej z Fantomem. Może to, że ziomb i Fantom są tak jakby duchami, sprawia, że są źli. Ta kwestia przyrównuje ziomba do Fantoma oraz do duchów. A jak wiemy, duchy mają moce niewidzialności. What's up ahead? Julie said it was Big Chill doing this. Yeah? We had a problem with one of the aliens going rogue. It was Ghost Freak. Never liked that guy. What's your point? Maybe there's some connection between Big Chill and Ghost Freak. Like maybe these ghost personalities are just plain evil. Whatever. We'll save him either way, alright? W odcinku Wróg mojego wroga, ostateczny Kevin próbował dostać się do statku drużyny, uderzając w niego. Ben powiedział mu, że ma moce ducha. Kevin użył niematerialności i dostał się do statku. Czyli kolejne przyrównanie ziomba do ducha. Oczywiście chodziło tutaj o niematerialność, wszak jednak do mocy ducha zalicza się również niewidzialność. Ziomb Bena 23 nazywa się Freezy Ghost, czyli zimnoduch. Mamy tutaj kolejne porównanie ziomba do ducha. Sam fakt posiadania niewidzialności z punktu serii i fizyki nie jest głupi, gdyż ziomb mógłby stać się niematerialny dla światła, promieni słonecznych. Skoro taki przeginka potrafi być niewidoczny, a nie ma zdolności niematerialności, to tym bardziej dlaczego ziomb miałby nie umieć stawać się niewidzialny. Zapytałem również kilku Benów Tennysonów, czy ziomb ma niewidzialność, i każdy to potwierdził. Przyszedł czas na podsumowanie. Nie będę tutaj przedłużał, gdyż sam film był dość treściwy. Myślę, że wyczerpałem temat i przekonałem Cię, drogi widzu, że ziomb oficjalnie ma pełną niewidzialność. Dziękuję wszystkim za obejrzenie filmu. Zapraszam do zostawienia komentarza z opinią, a także zapraszam na polski serwer Discord, na którym znajdziecie wszystkie odcinki Ben 10 i komiksy. Link w opisie. Dziękuję. Do zobaczenia.